Przez rok szybko porzuciłem na Politechnice, na łączności, dzisiaj to by się nazywało elektronika, prawda, czy jakoś tak, prawda, byłem zresztą z naszym przyjacielem wspólnym, z Marcelem Łozieńskim, razem żeśmy tam poszli i spędziłem rok tam, on całe studia skończył, Bóg wie po co, a ja tam rok spędziłem, prawda. Uciekłem szybko na uniwersytet, studiowałem ekonomię, później jeszcze socjologię, prawda. No i to był świat moich pasji, to znaczy, ja miałem zawsze miałem podwójne pasje, to też powracając do tego wątku, jakie są te osie orientacyjne w moim życiu, to jest też taka oś, która wyznaczała to, czym byłem i co robiłem. To znaczy miałem zawsze dwie pasje, to znaczy pasję poznawczą, i to można powiedzieć ogólnie szeroko nauki społeczne, to znaczy interesowała mnie ekonomia, socjologia, prawda, nauki polityczne oczywiście, filozofia, historia w pewnym zakresie związanym z polityką. Polityka mnie interesowała. Naprawdę moją pasją była zawsze całe życie polityka, prawda, intelektualną, ale również praktyczną, to znaczy mnie interesowała również polityka na tyle, na ile mogłem w ramach PRL-u, angażowałem się w nią. I te dwie strony i później one cały czas były obecne, to znaczy można powiedzieć, że jedno grało na niekorzyść drugiego, to znaczy moje zaangażowanie polityczne ograniczało moje możliwości, tak powiem, intelektualnego wzbogacenia i silnej obecności intelektualnej. Z kolei zaangażowanie intelektualne, praca intelektualna ograniczało moje zaangażowanie polityczne i to było oczywiste, później to było widoczne. No w każdym razie, jeśli chodzi o moje zaangażowanie jeszcze w czasach studiów, to ono od początku, można powiedzieć, ja się sytuuję w takim nurcie, jako bardzo młody chłopak, takim rewizjonistycznym, to znaczy to, co wówczas jeszcze było dopuszczalne, a w każdym razie na uniwersytecie panowała, na Uniwersytecie Warszawskim dość liberalna atmosfera. To znaczy, że to było takie, to była taka interpretacja, można powiedzieć, humanistyczna tego marksizmu, że oczywiście były te zbrodnie, ja wiedziałem od razu, dzięki ojcu, ja przeczytałem tak zwany ten raport Chruszczowa na 20. zjeździe KPZR, czyli w 1956 roku, widziałem bardzo szybko, bardzo dużo.